Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o Swarm Lake. Swarm Lake to minimalistyczna, szybka, dynamiczna gra, w której przyjdzie nam walczyć z zawrotną liczbą 10 000 wrogów naraz, a jedynym celem będzie pobicie własnego rekordu. Dobra, tyle z teorii, teraz w praktyce. Gra praktycznie nie ma żadnego interfejsu. Wszystko, co jest widoczne na ekranie, to nieskończona arena i licznik punktów umieszczony w lewym górnym rogu ekranu. Sterowanie ogranicza się do klawiszy WASD i myszy. Tak, to wszystko. Używając WASD oczywiście się poruszamy po płaszczyźnie poziomej, lecz prawdziwa zabawa się zaczyna, kiedy chwycimy za mysz. Gracz bowiem na swoich ramionach dźwiga niezidentyfikowaną broń. I to ona jest tutaj najciekawsza. Grę rozpoczynamy przez kliknięcie lewego przycisku myszy, gdzie jesteśmy wybijani w powietrze. Następnie dotykamy fioletowej kuli, a na liczniku punktów widoczna jest już liczba 3. W tym momencie kończy się samouczek. Gra na sam początek już pokazuje nam jej najistotniejsze techniki. Poprzez wciśnięcie lewego przycisku myszy wybijamy się w powietrze, ale tylko poprzez wystrzelenie w podłoże. To jest właśnie powód, dla którego kamera na początku gry jest zablokowana na jednej wysokości. Po wybiciu się dotykamy fioletowego obiektu. Jest to niegroźna dla nas bomba, która swoim wybuchem niszczy pobliskich wrogów, aby wypadły z nich zielone kryształy, które to zamieniane są w punkty widoczne w lewym górnym rogu ekranu. Proste i intuicyjne, prawda? Jasne. Choć z początku gra wydaje się być trudna, to po zdobyciu kilkuset pierwszych punktów akcja nabiera tempa. Tak jak już mówiłem, w Swarm Lake nie ma żadnej fabuły, ani z góry nałożonych zasad. Pewne mechaniki są widoczne jak na dłoni, a do niektórych trzeba samemu dojść, jak zresztą w każdej grze. Można grać szybko i agresywnie, a gra zwiększy poziom trudności, generując większą liczbę wrogów. Można grać rozważnie i spokojnie, a wrogowie będą napierać w zrównoważonych ilościach. To, o czym również powinno się wspomnieć, to autorski silnik gry rozwijany z wersji na wersję, przez co Swarm Lake będzie śmigać nawet na totalnie słabych komputerach, a gra zajmuje zaledwie 15 MB. Dzięki wbudowanej w Swarm Lake internetowej tablicy wyników możecie się starać pobić nie tylko swój, jak i wyniki innych graczy, lecz należy pamiętać, że lista jest resetowana za jakiś czas, więc żeby stać się mistrzem Swarm Lake trzeba się pospieszyć. Na uwagę zasługuje również świetny soundtrack towarzyszący nam przez całą rozgrywkę, którego zresztą możecie teraz usłyszeć w tle. Dobra, wspomniałem o tym, że Zelo odpali na słabych komputerach. To fakt. Na moim komputerze, którego konfigurację widzicie właśnie na ekranie, uzyskuje stabilny framerate 60 klatek na sekundę na rozdzielczości HD. Według twórcy gry, bardzo pomocny człowiek swoją drogą, gra powinna odpalić na komputerze z 1 GB RAMu, systemem operacyjnym Windows Vista. Każdy młody masochista instaluje Windows Vista. Zintegrowaną grafiką obsługującą OpenGL 3.3 oraz procesor Intel Core i3 550, który jak można przeczytać na stronie producenta jest zadziwiająco podobny do mojego Intel Pentium. Procesor ten jest dwurdzeniowy, a jego takowanie wynosi 3,2 GHz. Ej no, czy to jest odświeżona wersja mojego CPU? Niemożliwe... Wracając. Moje odczucia w tej grze były bardzo pozytywne. Jest to gra dość nowa, bo wydana we wrześniu ubiegłego roku. Mamy 2019, jakby ktoś się jeszcze nie skapł. Grafika jest ładna, nie wymagająca, a użycie procesora mimo tak dużej liczby wrogów na ekranie wbrew pozorom nie jest aż takie wysokie. Warstwa dźwiękowa też jest dopracowana. Muzyka w tle, a jakże, autorska, jest dynamiczna i nadaje pozytywnego charakteru całokształtowi. I oto całe Swarm Lake. Dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek.